Niestety, bardzo mi przykro. Będę mało obiektywny. Przed nami utwór kompozytora, którego bardzo cenię. Quasi una sinfonietta Pawła Szymańskiego. Paweł Szymański moim zdaniem jest naprawdę jedną z pierwszorzędnych postaci polskiej muzyki ostatnich dziesięcioleci. Potrafi swoją muzyką czarować, a równocześnie jest osobą, która trafiła już do zagranicznych, anglojęzycznych książek mówiących o tym, czym jest postmodernizm w muzyce, bo właśnie Paweł Szymański świetnie to obrazuje. Postmodernizm w muzyce to między innymi nieustanna gra kompozytora z przyzwyczajeniami i oczekiwaniami odbiorcy. Jak w tytule. Widzimy sinfonietta i myślimy coś klasycznego, lekkiego, ale jest jeszcze to quasi una, czyli nie do końca. Kompozytor stawia siebie właśnie w postaci takiego iluzjonisty, który przypomina znane nam kształty, znane nam konwencje i na naszych oczach je rozmazuje, dekonstruuje, bawi się nimi tak naprawdę, prowadzi grę. Słuchacz jest z jednej strony zdezorientowany, a z drugiej strony wciągany w wir kompozycji Szymańskiego. Cały utwór składa się z 3 wyraźnych części. Pierwsza jest bardzo żywiołowa, przynosi właśnie te fragmenty znanych nam, wydawałoby się, formuł. Potem następuje odlot do zupełnie innej przestrzeni, w której słyszymy instrumenty perkusyjne, muzyka zamiera. No i wreszcie powraca część żywiołowa, ale nie jest to już tak ruchliwa część jak na początku. To wszystko staje się takie bardziej niepewne, spowolnione i tym kompozytor domyka swój utwór. Quasi una sinfonietta to utwór, który jest kapitalny. Stawia bardzo inspirujące pytania o czas, o nasze postrzeganie przeszłości, o nasze słuchanie muzyki. Tam nieprzypadkowo pojawia się efekt zacinającej się płyty. Ale przede wszystkim, co nie jest takie oczywiste, to jest utwór, którego słucha się po prostu świetnie.